Ból głowy doświadczamy wszyscy i myślę, że u wielu z Was występuje przynajmniej raz w tygodniu, jak nie częściej, i na ogół nie ma się co martwić, ponieważ jest to naturalny sposób komunikowania się naszego ciała z naszą świadomością. Siemanko, nazywam się Mateusz i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, co powinniście wiedzieć, aby skutecznie zwalczać bóle głowy na własną rękę i kiedy powinniście faktycznie udać się z nimi do lekarza pierwszego kontaktu. Słowem wstępu, jeśli bierzecie leki przeciwbólowe zawierające substancje takie jak ibuprofen czy paracetamol, zapoznajcie się z jego ulotką i upewnijcie się, że lek jest dla Was w pełni bezpieczny. Pamiętajcie, że zwalczając bóle głowy środkami przeciwbólowymi przez 15 lub więcej dni w miesiącu możecie wywołać bóle głowy spowodowane przedawkowaniem stosowanych leków. I wtedy znalezienie faktycznej przyczyny problemu staje się dużo trudniejsze. Oprócz porad, jakie warto zastosować w konkretnych sytuacjach, które omówię w dalszej części odcinka, należy pamiętać o ogólnych zasadach, które powinniśmy od razu wdrożyć w zwalczaniu bólu głowy. To przede wszystkim odpowiednie nawodnienie, picie 6 do 8 szklanek wody dziennie, unikanie spożywania alkoholu, pomijanie posiłków kosztem pracy czy innych czynności i ostatnie zacząć regularnie uprawiać jakąś aktywność fizyczną. Teraz przejdźmy do sytuacji, w których bardzo często pojawiają się uciążliwe bóle głowy i odpowiedzmy sobie na pytanie, co w takich przypadkach zrobić. Przypuśćmy, że pracujesz od poniedziałku do piątku średnio przez 10 godzin dziennie bez żadnych negatywnych dolegliwości. Ale gdy przychodzi upragniony weekend, budzisz się rano z pulsującym bólem głowy. Dlaczego? Ponieważ spadek hormonów stresu po intensywnym tygodniu powoduje gwałtowny wyrzut neurotransmiterów, przez co ciało komunikuje ten stan w postaci pulsującego bólu głowy. Zatem, aby unikać weekendowych bólów głowy, powinniście regularnie sypiać, a przede wszystkim nie spać do oporu po 10 godzin weekendami, a po 7-8 godzin. Ja wiem, że jesteście padnięci i złudnie czujecie, że spanie w opór da Wam najwięcej wypoczynku, ale właśnie to może być główną przyczyną pojawienia się bólu głowy. Planujcie czas na wypoczynek nie tylko na koniec tygodnia, ale i w jego trakcie. I co się wtedy stanie? Zmniejszycie występowanie także innych negatywnych skutków stresu, takich jak na przykład zwiększone napięcie w okolicy szyi. Co przynosi nas do sytuacji, w której występują tak zwane napięciowe bóle głowy. Według International Headache Society średnio rocznie prawie połowa populacji świata w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat doświadcza napięciowych bólów głowy, przy czym problem ten występuje tak samo często u kobiet, jak i u mężczyzn. Ból napięciowy to taki, który występuje obustronnie, ale nie jest pulsujący. Czujemy ucisk, który na ogół zmienia swoją intensywność w trakcie dnia, ale niezależnie od aktywności dnia codziennego, czyli takich jak spacer czy chodzenie po schodach. Bardzo często w takich sytuacjach możemy sobie poradzić sami, rozluźniając mięśnie podpotyliczne za pomocą ręcznika. Zaraz Wam to pokażę. Opracowując prawą stronę szyi, pchaj obustronnie ręcznik do przodu. Pociągaj tylko prawą stronę w kierunku patrzenia. Wyraźnie powinniśmy czuć ciągły ucisk z prawej strony, dochodzimy do maksymalnego obrotu głowy, po czym wracamy do początkowej pozycji i próbujemy znów wykonać ten ruch, ale tym razem staramy się zrobić większy skręt. Pamiętajcie, aby robić to powoli i starannie. Wykonuj te ćwiczenia aż do uczucia rozluźnienia, czyli przynajmniej 10 powtórzeń na stronę. Negatywne skutki stresu mogą pojawić się w tych newralgicznych okolicach, przenosząc napięcia na czaszkę. Jeśli ćwiczenie dało Wam oczekiwany efekt, dajcie znać w komentarzach. Jeśli często przebywacie w pomieszczeniach, w których używane są środki higieny, takie jak perfumy, odświeżacze powietrza czy przeróżne środki czystości, jesteście narażeni na bóle głowy spowodowane przebodźcowaniem mózgu, dużym stężeniem substancji zapachowych dookoła. Zatem zastanówcie się, czy Wasze miejsca pracy, pomieszczenia w domach, w których jesteście na co dzień, nie są wypełnione ostrymi zapachami. Jeśli tak, otwórzcie na chwilę wszystkie okna, zadbajcie o stałą wentylację pomieszczeń, aby wymienić uciążliwe zapachy na świeże powietrze. Jasne, migoczące oraz bijące po oczach światła mogą doprowadzić do przebodźcowania naszego układu nerwowego. Co się zatem stanie w takiej sytuacji? Otóż wzrost stężenia substancji chemicznych w wyniku drażniących bodźców świetlnych może spowodować aktywację ośrodków w pniu mózgu, które mogą wywołać objawy migrenowych bólów głowy. Zatem starajcie się nosić okulary przeciwsłoneczne, soczewki polaryzacyjne, a także w pracy przy komputerze regulujcie jasność monitora.
tak aby przede wszystkim nie był on dla Was za jasny. W taki sposób również zadbacie o swoje oczy. A skoro mowa już o pracy przy biurku, zła postawa. Pomijając już skutki stresu, zła postawa przyczynia się do zwiększonego napięcia, głównie w obrębie obręczy barkowej i szyi, co jak się możecie domyślać powoduje już wcześniej wspomniane napięciowe bóle głowy. Więc moi drodzy, ruszajcie się. I ostatnia sprawa, dieta. Wysoko przetworzona żywność czy napoje słodzone, wiem, że to wygląda obłędnie, oraz produkty mleczne czy inne produkty, które spożywamy na co dzień, w przeróżny sposób mogą wpłynąć na nasz organizm. Zapisujcie regularnie, co jecie w dniu, w którym zaobserwujecie u siebie bóle głowy czy migreny. Spróbujcie znaleźć zależność i wyeliminować podejrzane produkty na miesiąc, góra 2 i zaobserwować efekty. Pamiętajcie jednak, aby nie odstawiać tych produktów na zawsze. Skonsultujcie dla bezpieczeństwa tą decyzję z lekarzem. Wróćmy jednak do początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy z bólem głowy warto udać się do lekarza. Jest wiele tak zwanych czerwonych flag, czyli objawów, które są niepokojące dla naszego zdrowia. Między innymi nagły, ostry ból głowy, występujące przy nim wymioty czy zaczerwienienie lub ból oczu. Jest bardzo dużo niepokojących objawów, które znajdziecie wszystkie w linku w opisie. Koniecznie tam zajrzyjcie. Kończąc odcinek, jeśli macie swoje sprawdzone sposoby, koniecznie podzielcie się Waszą wiedzą w komentarzach. Bóle głowy to żadna przyjemność i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Wam w skutecznym zwalczaniu bólu bez tabletek przeciwbólowych. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!